Kiedy my wychodziliśmy z założenia, że chyba najważniejsze jest zaufanie, żeby w zespole wszyscy sobie ufali i było taka właśnie środowisko takie przejrzyste, no nie mieliśmy takiej świadomości, że jest coś znacznie ważniejszego. Zaufanie to jest coś, co istnieje pomiędzy poszczególnymi osobami w zespole, czyli ja ufam tobie, ty ufasz mi, mamy do siebie wzajemne zaufanie. Natomiast bezpieczeństwo psychologiczne to jest koncepcja na poziomie całej grupy, całego zespołu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy załóżmy mamy zespół, gdzie 90% ludzi to zamknięte w sobie nerdy, to jak to można zrobić? Kiedy widzimy, że pewne rzeczy dzieją się w nieodpowiedni sposób, nawet jeżeli to jest niewygodne, albo trochę jest takie wbijanie kija w mrowisko. Dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski. I Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku ruszamy temat, który siedzi w nas już od jakiegoś dłuższego czasu i przekonujemy się z każdym dniem, tygodniem, że jest to temat, który jest dużo ważniejszy. Kiedy my wychodziliśmy z założenia, że chyba najważniejsze jest zaufanie, żeby w zespole wszyscy sobie ufali i było taka właśnie środowisko takie przejrzyste, no nie mieliśmy takiej świadomości, że jest coś znacznie ważniejszego, że jest coś, co według badań okazuje się, że jest kluczowe do tego, żeby w ogóle firma działała i miała ręce i nogi, żeby zespół faktycznie był zespołem i mógł działać. Krzychu, o co chodzi w ogóle? To pojęcie, które ostatnio faktycznie coraz częściej się pojawia, to jest bezpieczeństwo psychologiczne, po angielsku psychological safety. I na samym początku, co to w ogóle jest? Zaufanie to jest coś, co istnieje pomiędzy poszczególnymi osobami w zespole, czyli ja ufam tobie, ty ufasz mi, mamy do siebie wzajemne zaufanie. Natomiast bezpieczeństwo psychologiczne to jest koncepcja na poziomie całej grupy, całego zespołu. I to jest takie poczucie, że możemy być sobą w tej grupie, możemy przedstawiać nasze pomysły, otwarcie wyrażać nasze poglądy, bez takiego poczucia, że to, co powiemy, negatywnie wpłynie na naszą karierę, na nasz status, na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani. I tak jest definiowane to bezpieczeństwo psychologiczne. I tutaj warto zacytować liczby, czemu to jest ważne. Zgodnie z badaniami Gallupa, zespoły, które mają takie poczucie psychologicznego bezpieczeństwa, wtedy rotacja pracowników jest o 27% mniejsza. W wypadku związanych z bezpieczeństwem, no to oczywiście mniej dotyczy osób pracujących przy klawiaturze, jest 40% mniej i produktywność zwiększa się o 12%. Także jest to coś, co ciężko przegapić. A z drugiej strony bezpieczeństwo psychologiczne zwiększa takie innowacyjne myślenie, wytwarzanie nowych pomysłów. Pracownicy są bardziej zaangażowani, więcej uczą się z błędów, które popełniają oraz to wszystko wpływa na to, że zwiększa się szansa na to, że odnoszą sukces, że zmiany czy usprawnienia, które wdrażają, skończą się sukcesem. No dobra, czyli jak widzimy same plusy, ale już pierwsze pytanie, które mi przychodzi na myśl, jakby taką sytuację osiągnąć, że wszyscy powiedzą, że się czują bezpiecznie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy załóżmy mamy zespół, gdzie 90% ludzi to zamknięte w sobie nerdy, to jak to można zrobić? Ciężko ludzi zmusić do tego, żeby powiedzieli, że czują się bezpiecznie w tym zespole. To jest coś, co jakby samo od nich wypływa, albo można badać różnymi kwestionariuszami. Natomiast jest kilka takich wartości, technik, sposobów działania, które możecie zastosować, żeby zwiększać poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Przede wszystkim warto podkreślać i chwalić ludzi, o chwaleniu już mówiliśmy wielokrotnie, za to, kiedy dzielą się jakimiś pomysłami. Nie należy zbijać tego pomysłu od samego początku, że jest głupi albo się nie uda, tylko samą wartością w sobie jest to, że ktoś ma jakiś pomysł i że z nim przychodzi. Dzielenie się pomysłami, zwracanie uwagi, wypowiadanie się, kiedy coś jest nie tak, jak być powinno. Kiedy widzimy, że pewne rzeczy dzieją się w nieodpowiedni sposób, nawet jeżeli to jest niewygodne, albo trochę jest takie wbijanie kija w mrowisko. Czasami jest tak, że ktoś mówi, dobra, wbiję teraz kij w mrowisko, ale powiem coś.
bardzo dobrze, że ktoś wbija kij w mrowisko i nawet jeżeli chcemy z tym dyskutować, czy na samym początku nas to drażni, to jednak jest to wartość. Ważne, żeby tych pomysłów, które się wydają głupie, czy właśnie takiego bujania tą łódką nie zestrzeliwać już na samym początku, tylko poddać pod dyskusję, rozważyć, zastanowić się nad tym. Zresztą nie ma głupich pomysłów, no bo wszystko, co robimy, tak naprawdę, no, jest po coś. Jeżeli nawet myślisz, że coś jest głupie, to warto, żebyś się zatrzymała i pomyśl, czy może jednak warto coś zmienić, warto pomyśleć, czy można zrobić coś inaczej. No bo chyba nie ma nic właśnie fajniejszego niż taka sytuacja, gdzie każdy może przyjść otwarcie i powiedzieć, nie podoba mi się to jest bez sensu, to jest głupie i nawet jak wy przychodzicie z super pomysłem, ludzie go zbombardują, to powinna być sytuacja, która jest jak najbardziej okej i jest na miejscu. I jeszcze jedną rzecz bym chciał tutaj przypomnieć, bo to jest takie mega istotne, żeby nam nie uciekło. Pamiętajcie o tym, bo w tym kontekście warto to powiedzieć, że jeżeli wy przychodzicie z jakimś pomysłem i nie możecie go sprzedać i za tydzień, 2, miesiąc ktoś z waszych ludzi przyjdzie dokładnie z tym samym pomysłem, to nigdy nie wyskakujcie z tekstem, kurde, a ja mówiłem to miesiąc temu i to mój pomysł. Nie, to pochwalcie ludzi za to, że to jest ich pomysł, wtedy będzie to działać dużo lepiej i wtedy zobaczą właśnie to, poczują tak naprawdę to takie bezpieczeństwo, że mogą tutaj walnąć każdym pomysłem i to też nie będzie, nie wiem, podbierane, zabierane czy bombardowane. Tak, warto ego schować do kieszeni. Często to się bierze z tego, że boimy się przyznać tego, że czegoś nie wiemy. Nie zadajemy pytań. A przyznanie się do tego, że my jako liderzy czegoś nie wiemy, czy zadawanie wielu pytań, żeby się dowiedzieć, żeby się czegoś nauczyć, to jest jednym z elementów tworzenia tego bezpieczeństwa psychologicznego. Znaczy, że ludzie nie muszą się tak okopywać, mieć tego poczucia z obszaru zamkniętego umysłu, fixed mindset, czyli że w każdej chwili musimy udawać, że wszystko umiemy, wszystko wiemy, jesteśmy najlepsi, tylko trzeba iść w kierunku tego growth mindset, czyli nie wiemy czegoś, to się nauczymy, to się dowiemy, czasem wspólnie się dowiemy. Czyli trzeba schować ego do kieszeni, przyznawajmy się, że popełniliśmy błąd, że czegoś nie wiemy, zadawajmy pytania, dowiadujmy się. Jeżeli oczywiście mamy jakiś pomysł, uważamy, że on jest wartościowy, to też nie narzucajmy tego, bo ja jestem szefem i mówię, że tak ma być, tylko starajmy się przekonać, zadawajmy pytania. Jeżeli się okaże, że to nie jest najlepszy pomysł, to też przyznajmy się do tego i odpuśćmy. Kolejna kwestia, która jest istotna, to żeby patrzeć na naszą pracę, zwłaszcza jeżeli ktoś sobie z nią gorzej radzi, to nie jako, że ktoś sobie gorzej radzi ze swoją pracą, bo jest nieudolny, czy się do niej nie przykłada, tylko na przykład, że musi się czegoś nauczyć. Znowu wracamy, to jest podwalina chyba wszystkiego, fixed mindset versus growth mindset. To nie jest tak, że komuś słabo idzie, bo osiągnął jakiś swój szczytowy poziom i mu się nie uda, tylko po prostu musi się czegoś nauczyć. I ważne, żeby podchodzić zawsze do naszej pracy, że jeżeli nie robię czegoś idealnie, jeżeli ktoś z Twojego zespołu nie robi czegoś idealnie w sposób oczekiwany, to dlatego, że po prostu musi się jeszcze czegoś nauczyć i Twoim obowiązkiem jest tej osobie pomóc w nauczeniu się robienia tego dobrze. Czyli praca, która jest niedostatecznej jakości, to nie jest problem z tym, że słabo robisz swoją pracę, tylko to jest pole do tego, że musisz się trochę więcej nauczyć i jest to w zasięgu Twojej ręki. Kolejne elementy związane z zwiększaniem bezpieczeństwa psychologicznego to jest angażowanie całego zespołu w podejmowanie decyzji. I to nie tylko chodzi o to, żeby była demokracja, głosujemy za rozwiązaniami, ale bardziej, żeby nie było autorytatyzmu i narzucania naszych rozwiązań. Czyli jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy o tym dyskutować. Musimy poszukać, kto ma najwięcej wiedzy, kto może wnieść jakiś element tego pomysłu. Musimy to robić wspólnie. Są różne frameworki, które w tym pomagają, chociażby Sociocracy 3.0, gdzie są różne po prostu narzędzia, które w sytuacjach, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję, damy Wam do tego linka, a może nawet nagramy odcinek, bo to jest dosyć obszerne, ale są powiedzmy narzędzia i frameworki, które wykorzystujemy do tego, żeby podjąć decyzję zespołowo. I to jest ważne, żeby to robić wspólnie, a znów, żebyśmy jako menedżerowie nie uzurpowali sobie tego, że my musimy wszystkie decyzje podejmować. Tutaj wrócę jeszcze do odcinków, w których mówiliśmy chociażby o Decision Matrix,
czyli o tym, że jak najlepiej jest bardzo dużo rzeczy delegować, bo naprawdę my nie musimy podejmować decyzji o każdych najdrobniejszych kwestiach. Jednym z przykładów jest chociażby to, że się przeprowadziliśmy do nowego biura i ja starałem się, żeby jak najwięcej decyzji było podejmowane przez zespół czy przez jakieś osoby, które są odpowiedzialne za tą pracę, bo naprawdę menedżerowie nie muszą podejmować decyzji dotyczącej każdego drobnego aspektu. Dzięki temu na przykład mamy takie super tapety, które zaproponował nam Roman, jeden z naszych kolegów. I nawet mało tego, bo często też się okazywało przy okazji przeprowadzki do nowego biura, że rzeczy, które nam się wydawały fajne, ludzie chcieli zupełnie coś innego i to też było ok. Trzeba po prostu się z tym umieć pogodzić, że po prostu tutaj siła jest w zespole, a nie w nas samych. I ostatni element, który jest ważny w kształtowaniu tego bezpieczeństwa psychicznego, to jest jasne określenie, czego oczekujemy od siebie, czego oczekujemy od naszych ludzi. I tutaj to rozszerzymy chociażby właśnie w odcinku o Learning Planie. Podsumowując, ważne jest to, abyście wy i wasi ludzie czuli się swobodnie, czuli się bezpiecznie, mieli tą świadomość, że cały zespół może przyjść z każdym pomysłem, każdym problemem i w sposób taki otwarty, bezpieczny można dyskutować na każdym szczeblu, niezależnie czy na poziomie zespołu, na poziomie managementu, może nawet na poziomie top managementu, im wyżej można otwarcie dyskutować na temat problemów, rozwiązań, pomysłów, tym lepiej dla Was i dla Waszej organizacji. Życzymy Wam, żebyście właśnie takie zespoły i organizacje tworzyli, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jak to robić, bo tutaj dużo tematów otworzyliśmy, a to jest tylko short, w związku z tym na pewno kilka jeszcze odcinków z tego wyjdzie, to zapiszcie się na nasz newsletter, subskrybujcie nas na YouTubie, obserwujcie na LinkedInie, na Facebooku i dzięki temu dowiecie się, kiedy nagramy odcinki, w których wchodzimy głębiej w te tematy, które tu poruszyliśmy. I następny odcinek już w następny wtorek o 8 rano. Dokładnie, a jeżeli któryś z tematów szczególnie Was interesuje, piszcie w komentarzu, czego chcecie więcej i co chcecie szybciej. Także czekamy na Wasze komentarze, informacje, lajki, szery, udostępnienia i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Hej! Cześć!